Witajcie bardzo serdecznie w moim odcinku, który będzie bardzo fajny. Zresztą wszystkie moje odcinki są bardzo fajne, także nic nowego was tutaj nie spotka. A może spotka, zaraz zresztą się przekonacie. Dzisiaj chciałbym powalczyć z utworem Taco na fide kryptowaluty. Zobaczymy, jak można zrobić ten beat, jak można dzisiaj robić hip-hop. Do tego będzie potrzebny nam utwór Mac Mill Litty. Możecie sobie go wygooglować na YouTubie, odsłuchać. Będę musiał znaleźć jego tonacje i akordy, jakie tam występują, no bo to jest prosty beat. Niestety ja wam nie mogę puścić tego utworu, bo nie mam do niego praw autorskich, ale ja znajdę sobie tonacje i akordy i zaraz do was wracam, ok? Kurde, jeszcze muszę znaleźć tempo, jakie ma Mac Mill. Udało się to. Minęła godzina. Tempo 130 BPM i takie też ustawiam u siebie. To jest tonacja bemol. Widzicie dźwięki? Teraz łatwiej mogę znaleźć akordy. Jak się okazuje, akordy są też niesłychanie proste. Jest tutaj, no, dwa na dobrą sprawę akordy. Mam akord bemol, tylko że w przewrotach. Zobaczcie, to jest ten sam akord, tylko uzyskałem przewroty. Następnie jest akord S-moll, a następnie akord A-moll, ale suspended, czyli z obniżoną tercją. No i na koniec w sumie tylko część akordu. I na czym to polega? Wystarczy wziąć jakieś brassy. Wziąłem z Analog Laba tutaj taki preset The Brass, ale to po prostu mogą być jakiekolwiek brass. I teraz całość polega na tym, żeby to odpowiednio przefiltrować, czyli usunąć trochę takich częstotliwości, sprawić wrażenie, że ten dźwięk jest przestrzenny. Dodałem tak naprawdę filtrowania, to już nieistotne trochę pogłosu. Tak naprawdę to po prostu filtry i jeszcze raz filtry. Mógłbym wam puścić z Mac Millem. Następnie dochodzi stopa, która uderza w taki sposób. Następnie werbel. On tutaj uderza w bardzo klasyczny sposób. I na końcu 4 taktów jest po prostu 2 uderzenia werbla. No i hi-hat, który wypełnia, nadaje tak naprawdę całego w dużym stopniu groove'u. Mamy tutaj pomieszanie trioli i po prostu zwykłych co 8 uderzeń hi-hatowych. Jak się właśnie tak sobie potnie, żeby on co jakiś czas trochę zmieniał rytmikę, to nadaje fajnego vibe'u. Dochodzi potem otwarty hi-hat. I prawie gotowa perkusja, tylko jeszcze tutaj na początku wchodzi taki crash z efektami, jest uderzenie. Poza tym jeszcze jest zap, taki efekt dźwiękowy, też dosyć klasyczny, nawet bardzo klasyczny można powiedzieć. Troszeczkę pozoruje uderzenie stopy, ponieważ też to są niskie częstotliwości, takiego zmylenia stopowego daje, jak dla mnie. No zobaczcie, tu to jest w drugim takcie od razu po. Czyli mam już prawie większość bitu. Ale jak nie trudno zaobserwować wprawionym obserwatorom, z werblem razem uderza jeszcze dzwoneczek. I ja tutaj po prostu sobie szybko znalazłem sample. Prawie że z kościoła, to jest jakiś tubular bell, trochę pogłosu i on uderza razem z werblem. No, akurat wziąłem najwyższe dźwięki z akordu, już nie wnikałem, czy tam tak było.
No i 808. Bez tego nie ma dobrego utworu hip-hopowego. Jakże taki wtórny jest dzisiejszy hip-hop, ale hip-hop zawsze w sumie w miarę wtórny był. I tutaj jest troszkę inaczej niż w Mac Millu. Także to nie jest tak, że to jest plagiat. Ja tak sobie go ustawiłem. Tutaj gdzieś trochę na pewno jest inaczej w tej wersji, kiedy on slajduje, ale już tak aż nie będę tutaj krążył. Po prostu zrobiłem tak, że ten bas slajduje, ma ustawiony glide, tam powiedzmy 270 sekund, a tu chodzi o to, żeby on się tak ślizgał. No i to wszystko, oczywiście bez aranżu, już trzeba byłoby sobie dalej nad tym podłubać, a na koniec posłuchajmy remiksu. Mac Mill z Taco na Fide. Mam nadzieję, że nie usuną mi tego filmu za brak praw do tego, ale to jest remix. Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałeś wszystko na ciągu. Umiesz spokojnie, powoli do przodu, u ciebie wahania jak kryptowaluty. Nie gadaj do mnie, sprawdzam krwi. Ja nic nie mówię, ale ja nie mam nic do nikogo personalnie, po prostu bawi mnie to, że muzyka takie koło zatacza i w sumie wszystko jest względnie wtórne. No cóż, ale muzyka to tylko rozrywka. Trzymajcie się, cześć.